to jest zgniatanie całe? Siemaneczka. Sprawdziliśmy wyniki ankiety na Insta i wychodzi na to, że dzisiaj jedziemy po sobie, bo opowiadamy o wszystkim, co nam nie wyszło w wanie albo czego nie przemyśleliśmy. Także jazda z nami, po nas, przez nas. Serdecznie zapraszamy. Zaczynamy. Trochę nam drugi wantur z tego wychodzi, ale myślę, że na pewno rzeczą, której nie przemyśleliśmy, którą chcieliśmy, żeby było ładnie, a wyszło beznadziejnie, to jest to, że chcieliśmy mieć zlew wpuszczony w blat. Tutaj pewnie będą zbliżenia albo zdjęcia. No i w teorii było to naprawdę super, no ale blat nam zaczął puchnąć i też wcale to nie wygląda ładnie, bo robi się brudno i robi się nieestetycznie. Więc to jest na pewno coś, co będziemy zmieniać. No i zdecydujemy się na opcję jednak troszeczkę mniej, na pierwszy rzut oka może estetyczną, ale jednak dużo bardziej funkcjonalną. No i w dłuższym okresie też na pewno bardziej estetyczną, bo nie będzie nam puchł blat. Żeby uniknąć gazu w wanie, idealnym pomysłem wydaje się być kuchenka indukcyjna, co nie? Wydaje mi się, że tak. Problem jest tylko taki, że jeżeli masz za mało prądu, za mało paneli, za słabą przetwornicę, to kuchenka indukcyjna nie będzie ci działać. Koniec historii w zasadzie. Próbowaliśmy ją podłączyć do przetwornicy, która dawała 2000 W mocy i mamy 200 Ah w akumulatorach. Niestety to było za mało, żeby użyć tej kuchenki w jakiś sensowny sposób i nadal mieć prąd w wanie. Także, no niestety, będzie do wymiany. Kolejną rzeczą do zmiany są blaty, które są zdecydowanie za ciężkie i za grube. Tak sobie z jakiegoś powodu postanowiliśmy, że chcemy takie i jak wiele z naszych decyzji podczas budowy Wanisława była to zła decyzja. Nie bardzo możemy szastać wagą jeżdżąc Wanisławem, bo jest to kawał samochodu. Mieścimy się w 3,5 tony, ale ledwo. No i właśnie między innymi przez te blaty, które spokojnie mogłyby być o połowę cieńsze. Kolejnym elementem są nasze wielkie szafki. Ogólnie wydawałoby się, że duża szafka to jest dobry pomysł. Duża szafka, dużo miejsca, dużo się zmieści w niej rzeczy. Może i by był, gdybyśmy mieli w nich zrobione przegródki. Aktualnie szafki wyglądają tak jak widać, czyli jest w nich wiecznie nieporządek, bo ciężko jest cokolwiek położyć, robiąc to jedna rzecz na drugiej, tak aż pod sam sufit. Nie polecam. Siedzę teraz pod jednym z naszych kolejnych błędów popełnionych podczas budowy Wanisława. Jak widzicie, nie pada na mnie żadne światło z góry. Nie pada, bo mamy wiatrak zamiast okna dachowego. Teraz stwierdzam, że wybralibyśmy pewnie okno dachowe. Chcieliśmy mieć dwa wiatraki, żeby zapewniały nam dobrą cyrkulację powietrza. Jeden wiatrak wyciąga powietrze, drugi je wciąga. Wszystko fajnie działa, mamy wiaterek nawet w najbardziej gorące dni i to się rzeczywiście sprawdza. Więc jeżeli chcecie, nie zależy Wam na dodatkowym świetle w wanie, super, polecamy. Jednak nam troszeczkę brakuje tego światła i chcielibyśmy mieć troszeczkę jaśniej tutaj podczas pracy na przykład. Może czasami spojrzeć sobie w gwiazdy, co niektórzy bardzo sobie wychwalają, także będziemy zmieniać ten wiatrak najprawdopodobniej w okno dachowe. Jak tu już jesteśmy, to już tu zostańmy i opowiedzmy o naszym wspaniałym salono-sypialnio-biurze, które w tym momencie spełnia tak naprawdę tylko funkcję sypialni. Dobrze spełnia funkcję sypialni. I to tyle. Tak, dlatego że nasze łóżko, chociaż ogromne i super wygodne, to powoduje, że nie mamy miejsca do zamontowania stolika na stałe, a stolik, który nie jest zamontowany na stałe, niestety W naszym przypadku nigdy nie jest wyciągany. dokładnie i się nie bardzo sprawdza. Zaprezentujemy Wam tutaj w przebitkach metody pracy, które stosujemy. Opracowaliśmy przez ten długi czas. Myślę, że każdy fizjoterapeuta się zgodzi, że to są fantastyczne pozycje do tego, żeby siedzieć 8 godzin i pracować. Pracodawca Najlepsze. wręczyłby nam medal za ergonomiczną pozycję przy pracy. Krewetka to wymienka. Tak. No, poza tym kolejną wadą tego łóżka, mimo tego, że jest przewygodne i cudowne i jeżeli komuś bardzo zależy na sypialnianej części, to ja polecam. Ale no, w naszym przypadku się to też nie sprawdza z tego względu, że ja tego łóżka nie złożę i nie rozłożę sama. Ono jest dla mnie zbyt ciężkie i zbyt ogromne w stosunku do tego, jakich rozmiarów jestem ja. I już nawet teraz mieliśmy taką sytuację, że po prostu Bartka nie było i ja próbowałam Rypałem to... z kolegami akurat. Grał w grę w szoferce, to prawda. No i próbowałam to łóżko rozłożyć. Ambitnie stwierdziłam, że zrobię to sama. No i utknęłam z łóżkiem po prostu położonym na plecach i się zastanawiałam, czy mnie to łóżko zgniecie, czy nie. Wołałam Bartka, ale mnie nie słyszał, miał słuchawki na głowie. To brzmi zabawnie z tej perspektywy, ale To nie było zabawne. bycie zgniatanym przez łóżko i nikt ci nie może pomóc, to tak... Ale jak widać udało się. Chyba mnie w końcu uratowałeś, już nie pamiętam. Balak. Chyba w końcu usłyszałam. Nie, bo dzisiaj Zadzwoniłaś do mnie. zadzwoniłam do ciebie. No.
Także historia skończyła się dobrze, a nie musiała. Dokładnie. Kolejnym błędem jest to, że podeszliśmy do tej budowy całkowicie na nieogarze. Nie daliśmy sobie czasu na to, żeby poszukać promocji, żeby zaplanować konkretnie, ile sklejki, desek czy czegokolwiek innego będziemy potrzebować, przez co wydaliśmy dużo więcej pieniędzy niż byśmy chcieli, czy to na te sprzęty, deski, sklejki, wszystko, czy też na paliwo, które szło jak woda, jeżdżąc do sklepu tam i z powrotem. Często też przez to musieliśmy się godzić na opcje delikatnie mniej estetyczne, brzydsze, ale dostępne na miejscu i na szybko, bo wszystko robiliśmy bardzo szybko, jak najszybciej, żeby wyjechać, mieć to z głowy, no a teraz musimy naprawiać. Kolejnym błędem, już takim nie do końca związanym z samą budową Wanisława i elementami jego wystroju, jest fakt, że się po prostu nie dzieliliśmy tą budową w social mediach nigdzie. Wiemy, że niektórzy ludzie to robią i wrzucają to na bieżąco. Dzięki temu na pewno dostają sporo dobrych informacji od ludzi. My niestety tego nie zrobiliśmy. No i troszeczkę sobie zamknęliśmy drogę do tego, żeby ludzie, którzy są bardziej doświadczeni, zbudowali już swoje wany, żeby może ich gdzieś tam podpytać, czy wystawić się. Czasami może i nawet na wytknięcie czegoś, co teraz sobie sami wytykamy i musimy poświęcić dodatkowe pieniądze, żeby naprawić. No ale to się działo w takim czasie, że chyba nie bardzo mieliśmy na to przestrzeń. Też nie prowadziliśmy jeszcze social mediów, więc jakoś tak ciężko nam było się przełamać. Ale co, uczymy się na błędach, nie? No, powolutku się uczymy, także zostańcie z nami na najbliższy czas, dlatego że albo w ciągu najbliższych tygodni, albo na jesień będziemy robić przebudowę tego, co dzisiaj zobaczyliście, co określiliśmy jako błędy. I na pewno zabierzemy Was tym razem ze sobą na tą wycieczkę. Także jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi do tego, co robimy, no to oczywiście bardzo chętnie weźmiemy je. Konstruktywne uwagi, tak. Także nie uciekajcie za daleko i zostańcie z nami. Będą się tutaj działy rzeczy rozmaite, bo też wyjeżdżamy niedługo. No i tak, jak już prawdziwi youtuberzy, już trzeci filmik, już jesteśmy doświadczeni. Tak. Zasubskrybujcie nas, Lajki i komentarze są mile widziane. odwiedźcie nas na Instagramie, na TikToku, możecie na Facebooku, ale na Facebooku dzieje się dokładnie to samo, co i na Instagramie, tylko mniej, bo czasami zapominamy udostępniać, więc lepiej na Instagramie. Instagram. Dzięki, cześć. Trzymajcie się. Nie zostawił mnie samą. Pojechał sobie. Daleko. Powiedział nagrywaj. I odjechał. Ja nie wiem, będę na tę ochotę wracać. Chcesz mi powiedzieć, dlaczego mnie opuściłeś i odjechałeś beze mnie? Nie. Tell me. Jestem głodny, musiałem jechać zjeść.